Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Siemensa C55. Jest to bardzo prosty Siemens bez kolorowego wyświetlacza z podświetleniem niebieskim. Tutaj na boku nie widzimy, nic nie znajduje. Na tylnej ściance widzimy tylko napis marki Siemens i tutaj u samej góry była zaślepka na nasz zasięg, naszą antenę zasięgową i u samej góry mamy tutaj otwór, naszą smycz i na samym dole standardowe wejście, naszą ładowarkę w Siemensie i obok widzimy takie mini dwa otwory. Tutaj się znajduje wewnątrz nasz mikrofonik. Co ciekawe, w tym telefonie, telefon posiada podświetlany przedni panel, tutaj calutki po całej długości i tutaj odrobinę tyłu. Za chwilę Wam pokażę, jak to świeci w ciemności. Niestety Wam tego nie pokażę, dlatego że moja kamera nie obejmuje tego w ciemności. Niestety jest za słaba w tym telefoniku, ale możecie sobie zobaczyć tam w internecie, jak to fajnie wygląda, jak świeci ta cała obramówka nocą. I teraz sobie zobaczymy pod naszą klapką baterii. Tu mamy Siemens. Bateryjka oryginalna na tym telefonie to, jak widzicie, w tym przypadku nie widzę modelu, może znajdziecie. I posiada 700 mAh. Taka bateria w tym czasie wystarczyła w zupełności. I tutaj widzimy pozwolenie, zgoda. I u samej góry model C55. I co ciekawe, jakie państwo tutaj produkowało ten telefon, to w tym przypadku Dania. Wyprodukowane w Danii. Wcześniej było Siemens A52 w Chinach, a w tym przypadku widzimy w Danii. No i sobie uruchomimy telefonik i zobaczymy tutaj, jak to wszystko wygląda wewnątrz. Podświetlenie na kolor niebieski i potwierdź włączenie. Oczywiście potwierdzamy włączenie tego telefonu i czekamy, aż nam się zaloguje do sieci. I tutaj wyszukuję już sieć. I sobie tutaj poszukamy. Zobaczymy wszystkie nasze tutaj opcje, wszystkie nasze funkcje w telefonie. I tu widzimy wiadomości, nowy SMS. Troszkę go muli. Być może nie był tutaj długo włączany, bo nie był. I widzimy, że telefon posiada T9, mimo że jest z 2002 roku. Następnie przechodzimy sobie dalej. Historia połączeń, grupy, co w tych grupach jest. Odnośnie do telefony. Aha, tu są grupy SMS-owe, grupy telefoniczne. Można sobie ustawiać. I przechodzimy do organizera i zobaczymy sobie teraz podstawowe tutaj funkcje tego telefoniku: budzik, terminy, życzenia, notatniki, alarmy, kalkulator, przelicznik walut, komendy głosowe i rozrywka pewnie jakieś gierki. Jak widzimy, w tym przypadku napisze mi internet. Oczywiście w tym przypadku nie ma żadnych szans, by korzystać z internetu, ale jakiś tam dostęp do internetu widać jest, więc możemy się połączyć. O, widzimy strona, odebrane, czyli jest jakaś możliwość wejścia w internet. My sobie wychodzimy z tego oczywiście, a nie ma sensu tutaj sprawdzać i wybieramy sobie gierki. Tu gierki mamy 2, 3 i pierwszą sobie uruchomimy, zobaczymy, co to jest za gierka.
strasznie długo tutaj loguje. Uruchamia tę grę i wszystko. Dość wolno ten system już działa. Tego telefoniku. My sobie może wyjdziemy i wejdziemy w drugą gierkę. Ale chyba nam się telefonik nawet zaciął. Nie wyrobił już tego wszystkiego. Ja sobie jeszcze raz tutaj weszedłem w nasze gierki. Musiałem wyciągnąć baterię i wchodzimy w drugą grę. Zobaczymy, czy druga gra odpali. Jest jakaś nadzieja, widzę. I podróż. To coś związane z podróżami, jakaś aplikacja. I znowu się chyba przecięło. Sobie już tej gierki nie wchodzimy, bo tutaj nie ma sensu, widzę. Ale poszukamy sobie czegoś jeszcze ciekawego w telefoniku. Menu dźwięku. Tu mamy takie nietypowe dźwięki. Posłuchajcie sobie dźwięki z tego telefoniku, jakie zostały fabrycznie dograne. I to wszystkie dźwięki, które słyszeliśmy w tym telefoniku. My sobie przechodzimy dalej jeszcze, zobaczymy inne tutaj opcje. Profile, ustawienia dźwięków. Następnie klawiatura, telefon. W telefonie mamy ukryj ID.
naszego połączenia. I tutaj jeszcze zegar, wymiana danych, zabezpieczenia, sieć, akcesoria, zestaw słuchawkowy i mikrofon. Moje menu, tu jest nagrywanie, gierki, internet, nowy SMS, skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza, budzik, terminy, życzenia. Tu możemy sobie oczywiście wpisać nowe życzenia, które chcemy ułożyć i później wysłać SMS-em. To są takie typowe skróty w Siemensie. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten telefon. I widzimy, że telefon był brandowany przez sieć Orange. Zobaczcie sobie Idea, która była wcześniej jako Orange. I tak to wygląda wszystko w tym telefoniku. Teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. I teraz ściągamy tylną klapkę, bateryjkę, tutaj kartę SIM wyciągamy i teraz ściągamy naszą tutaj tylną, przednią, znaczy się obudowę, tutaj cały przedni panel. Najlepiej podwadzając tutaj dłonią, trzymamy sobie tutaj jedną dłonią na samym dole telefonu i tutaj wypychamy nasz cały przód. I widzicie, że jest to bardzo naprawdę proste, podobnie jak w Nokii 3 czy 10. I odkładamy sobie na bok. I teraz mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą śrubkę. Są to śrubki gwiazdkowe w podobnym podobnej szerokości jak w Nokii też 3 czy 10 i innych starszych telefonach tego typu. I sobie idziemy na drugą stronę i sobie odkręcamy i sobie odkładamy te wszystkie tutaj śrubeczki na bok. I tu jest jeszcze jedna. I teraz widzimy to wszystko, całe nasze wnętrze już tutaj samoczynnie odeszło od korpusu i to w korpusie tutaj znajduje się wibracja, nasz mikrofonik, wszystko jest wymienne oczywiście i tu jest zasięg, blaszka zasięgu. To oczywiście wszystko możemy sobie wymienić w prosty sposób. Następnie, jeśli chodzi o płytę główną, to moi kochani tutaj sobie podwadzamy. Tu widzicie, po całej długości zjeżdżamy sobie palcami, żeby nie złamać i odklejamy naszą membranę wraz z wyświetlaczem i głośniczkiem od rozmów. Tu jest wszystko połączone, spojone, więc nie polecam tego rozdzielać. Telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.